Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was dzisiaj na denko. Tego jeszcze na moim kanale nie było nigdy, nawet tego kosmetycznego denka nigdy nie robiłam, ale perfumowe pomyślałam, że zrobię. Po pierwsze dlatego, że to już takie ostateczne rozstanie się z moimi zapachami. Powiem Wam w tym denku, co nie wróci już do mnie, o czym prawdopodobnie szybko zapomnę, skończyłam i raczej do tej kolekcji nie wróci. Ewentualnie, jeżeli coś pokochałam na nowo zużywając, no to powiem Wam, że chciałabym jednak mieć większy flakon. To będą takie krótkie informacje o tym, jak zużywało mi się, dlaczego postanowiłam to też zużyć w ogóle. No i myślę, że będzie ciekawie. Także ja Was serdecznie zapraszam na denko perfumowe. Może zacznę od krótkiego wstępu. Otóż oprócz tego, co wyciągam na miesiąc, postanowiłam zużywać przede wszystkim, jeżeli nie flakony, które już tam mają spory uszczerbek, to przynajmniej odlewki. I postanowiłam, że te zapachy, które jakoś tam do mnie nie przemówiły, ale na przykład kupiłam odlewki ze względu na to, że to nowość i testowałam dla Was, postanowiłam je sobie w międzyczasie też wrzucać, nie mówić Wam o tym celowo, po to, żeby właśnie później w tych denkach Wam o tych zapachach coś powiedzieć, dlaczego zużyłam i tak dalej. Więc to są jakby takie dwa projekty równorzędne. Z jednej strony po prostu projekt wyciągania na miesiąc zapachów, po to, żeby sobie je po prostu poużywać i nacieszyć się tym, co mam w kolekcji. Ale druga odnoga to idzie równorzędnie, gdzie na tą tacę dokładam sobie właśnie jakieś miniaturki, jakieś odlewki, jakieś wręcz próbeczki, zapachów, które chciałabym zużyć, bo chciałabym pozużywać i chciałabym, żeby to po prostu z tej kolekcji wychodziło, żeby ona nie była taka wielka tylko dlatego, że stoi pełna taca odlewek, rzadko na przykład używanych. Więc taką próbką, taką miniaturką, którą zużyłam, to jest Armani C. Ja już jej niewiele w ogóle miałam, bo miałam jej połowę, więc myślę, dorzucę sobie i nawet na noc bardzo często właśnie te zapachy używałam w tych wieczorowych, nocnych porach, ale czasami udało mi się też zlejerować to na inny zapach, albo po prostu, i nie mówię konkretnie akurat o tym, ale ogólnie o tych wszystkich zapachach. Jeden zapach zużyłam totalnie inaczej i też Wam powiem. Także myślę, że chyba miniaturkę zostawię, no bo nie chcę jakby jej wyrzucać. Ona też ma jakąś tam wartość, więc nie wiem, może nawet pustą gdzieś sprzedam i ktoś zechce. W każdym razie tak, postanowiłam tu. Coś ociupinka jest, jeszcze pewnie bym wylała, no ale już to zostawiam, bo właśnie z myślą, że sprzedam, to zawsze dobrze, żeby chociaż coś na dnie było ewentualnie. To był kiedyś zapach, który ja uwielbiałam, uważałam za bardzo kobiecy. Dziś go odbieram totalnie inaczej, jest to dla mnie taka owocowo-drzewna kompozycja, powiem Wam szczerze. Jest ta wanilia oczywiście, zdecydowanie ją czuć, ale bardzo mocno stała się dla mnie taka owocowa, grejpfrutowa wręcz jakaś. Nie wiem, wyczuwam jakieś takie inne dziwne nuty. Przestało to być dla mnie zapachem strasznie kobiecym, a bardziej takim frywolnym. Zmieniło mi się. Podejrzewam, że to, że go teraz tak odbieram, to jest też preferencje, które mi się zmieniły i jakby mój nos został wyczulony na troszeczkę inne nuty bardziej. W związku z tym cieszę się, że zużyłam i nie będę tęskniła za tym zapachem. Powiem Wam szczerze, że C nie wróci do mojej kolekcji. I może to dla kogoś być szokiem, ale tak, ja po prostu, nie wiem, zmieniam preferencje.
Dalej to miałam też kupione takie 3 ml, marka Jacobsa Daisy Wild Intense. To jako nowość po prostu testowałam i stwierdziłam, że ten zapach po prostu sobie włączę do maja i po to, żeby to zużyć, bo szkoda wyrzucać, no jakby trzeba zużywać, nie wyrzuciłabym na pewno, miałabym cały czas, a że i tak próbek jako próbek jeszcze dodatkowo, bo uważam, że wszystko, co jest powyżej 2 ml, to już jest jakąś tam odleweczką, no to chciałam to zużyć. I teraz tak, dla mnie to jest tak cukierkowy zapach, tak niewymownie cukierkowy, że aż za mocno, aż tak, no za mocno, słuchajcie. To jest świetny zapach dla nastolatki, dla jakiejś takiej dziewczyny, 20 lat może, dla jakiejś takiej, która lubi słodkości ogromne, ale już chyba nie dla mnie. Ja lubię nadal słodkości, tego się nie wypieram, ale aż takie cukierkowe, to już raczej nie jest jakaś tam moja bajka, więc zużyty został Marc Jacobs, cieszę się. Kolejne też wciągnęłam do maja, tę odlewkę, słuchajcie, Valentina. Jej było w ogóle tyle już, jak wciągałam, więc pomyślałam sobie, że okej, zużyję. I ten zapach po prostu mnie okropnie rozczarował, dlatego że ja jak go testowałam, to mam wrażenie, że miał lepsze parametry. A teraz jak go wyciągnęłam do używania, to miałam wrażenie, że ja się nim psikam i kompletnie nic nie wiem o tym zapachu. Wiem, że on jest waniliowy, wiem, że to jest piękny kobiecy zapach. Uważam nadal, że jak zdarzy mi się, że go wyczuwam, przynajmniej przy tych pierwszych psiknięciach, to wydaje mi się, że obecnie dla mnie ten zapach jest fajniejszy niż Sea, co kiedyś nie do pomyślenia i w życiu bym tak nie powiedziała, ale na dzisiaj tak. No i tyle, i po prostu zużyłam i ten zapach na pewno nie przyjdzie do mnie do kolekcji, nie będę chciała mieć butelki, to od razu Wam mówię, tak samo jak tego Marca Jacobsa. Dalej zużyłam replikę. Pomyślałam, że po co ja mam trzymać, słuchajcie, te miniaturki jak miniaturki trzymam, ale po co mam trzymać te zapachy? Jazz Club być może to nie była ta pora, chociaż w maju było dosyć chłodno, a być może to nie była stricte idealna pora. On jest taki, słuchajcie, tytoniowy, rumowy, to jest taki zapach bardzo fajny. Ja w ogóle nawet jak Wam mówiłam i szukałam zapachu tytoniowego, to zapomniałam, że to jest w ogóle, ten zapach jest tytoniowy i faktycznie tu czuć tytoń z rumem i głównie ja to wyczuwam, dla mnie tym jest ten zapach i być może dla kogoś to nie był zapach do używania w maju, ale uwierzcie mi, świetnie się sprawdził w te chłodniejsze dni. Także generalnie bardzo miło mi się go używało, a zużyłam i powiem szczerze, zapomniałam. I też miałam drugą miniaturkę, słuchajcie, repliki Beach Walk, no to jest bardziej letni zapach, to jest taki zapach z żółtych kwiatów, trochę słodkawy, gdzie przebija jakiś tam kokos, trochę pudrowy, fajny, bardzo biczowy zapach. Uważam, że nazwa jest idealna, bo naprawdę jest to strasznie taki plażowy zapach, bardzo ładny, ale no trwałość to samo. Ja nie jestem z repliki zadowolona, jeżeli chodzi o trwałość, to samo mam z By the Fireplace, tylko tam mam 30-ml buteleczkę, no i zdecydowanie to nie jest pora na tamten zapach, więc absolutnie się nawet nie biorę. Ale to zużyło mi się po prostu w 3 sekundy właśnie na noc, bo jest taki lekki, fajny, przyjemny czy wylewałam na siebie jego dużo? Tak, bo jak byłam w tym skromna, to naprawdę nawet przy od razu użyciu nic nie czułam, więc musiałam go bardzo dużo zaaplikować, żeby w ogóle coś czuć. Ja wiem, na noc to wystarczy kropla, ale no nie, bo chciałam to zużyć. To tak jakby to było w moim takim projekcie do zużyć i po prostu taki miałam cel, więc tak, no zużywałam go dużo. Ten zapach zużywałam, ponieważ nie to, że może jakoś chciałam zużyć, bo trochę na dnie jeszcze zostawiłam, jakby ktoś
chciał, bo może sprzedam po prostu tę miniaturkę, a właśnie pokazuję Wam, że jest to Eden Rock z Diora. To nie jest zapach, który ja chciałam jakoś strasznie zużyć, dlatego że on w ogóle moim zdaniem przecudowny byłby latem, jeszcze takim bardzo gorącym, bo to jest zapach mineralny, słony, morski, aromatyczny, no dużo się w nim dzieje. To nie jest zapach, który ja sobie wyobrażam, żeby mieć pełny flakon. On super mi się nadał na taką wieczorową porę, nocną wręcz, ale na dzień, na lato byłby taki odświeżający oczywiście, tylko że ja już nie chcę trzymać. Jeżeli widzę, że mam mało, to po prostu sobie wrzucam, gdzieś tam zaczynam go lejerować też z czymś, może używać po to, żeby właśnie używać to, co mam wyciągnięte na miesiąc, ale też swoją drogą prowadzić taki swój własny plan wykańczania pewnych chociaż miniaturek i odlewek. W związku z tym on po prostu musiał się w końcu skończyć. I tak, to nie jest zapach, który ja bym miała w planach, żeby w ogóle do mnie wrócił. Dalej też zużyłam w końcu tę próbkę, taką odleweczkę Juicy Couture, Vivala Juicy Couture Gold. Po prostu to było do projektu tego, wiecie, kobiece zapachy Jeremy Fragrance akurat w tym wypadku i to mi się udało dostać, ale to w ogóle nie był zapach, który skradł moje serce. To jest taki karmelowo-waniliowo-słodki po prostu zapach. Nic nadzwyczajnego. Nic, co mogłoby w jakikolwiek sposób mnie zatrzymać, co, nie wiem, wyrwało mi serce, gdzie serce by mi zabiło bardziej. Nie, to nie jest tego typu zapach i ja po prostu się cieszę, że go skończyłam i tyle. Następny zapach, odlewkę, to jest Tilia Cordata Cacappa. Słuchajcie, no skończyłam to w końcu, nikt tego nie chciał, próbowałam to sprzedać, nikt tego nie chciał. To akurat był top of the top perfumologa. Dla mnie to są białe kwiaty, natomiast w ogóle ogólnie dla mnie wydźwięk tego zapachu to jest jakby te zielone liście, łodygi, wręcz jakaś chwastowatość, strasznie zielony zapach, bez żadnej słodyczy dla mnie. Bardzo, nie to, że ciężko, to był po prostu zapach, który ja lejerowałam zapachem Juliette Hezegan Milkshake, ta nowość, która wyszła, bo tam była ta słodycz, taka wręcz gurmandowość i to jakoś fajnie ze sobą grało i w ten sposób udało mi się to zużyć właśnie w ciągu dnia, a nie na noc, bo też nie wiem dlaczego ta zieloność aż mnie męczyła. Jednak musi być u mnie jakieś przełamanie, nie może być taki strasznie ostry wydźwięk. Ten zapach miał strasznie ostry. Następny zapach, który skończyłam, to jest, słuchajcie, to się musiało stać, Calvin Klein Euphoria. To się musiało stać, dlatego że to jest w ogóle zapach, też w Q&A zapomniałam Wam powiedzieć, ja w ogóle zapomniałam o Euforii, nie wiem dlaczego. Tak jest. To były moje ukochane perfumy i kiedyś wręcz tak się w nich zakochałam, że kupowałam flankery i sprawdzałam, ale flankery to nie było jednak to. Natomiast ten zapach zawsze był mój ukochany, stąd też postanowiłam swego czasu kupić tę miniaturkę i powiem Wam szczerze, że dla mnie jest to zapach kwiatowy, natomiast zawsze go opisywałam jako zapach kwiatowy, natomiast dopiero teraz zużywając go doszło do mnie, że to jest po prostu kompozycja drzewno-kwiatowa i że ta drzewność tu robi tę rolę takiego trochę zaostrzenia zapachu, czyli on nie jest taki strasznie mocno kobiecy. Jest oczywiście, ale wydaje mi się, że jest tutaj spora dawka drzewności, która strasznie te kwiaty przełamuje i robi taki kontrapunkt dla tego zapachu, co mi się w nim zawsze bardzo podobało, ale już wystarczy. To już jest po prostu inny etap. Ja jestem na innym etapie. Poszukuję już czegoś innego i czas się pożegnać z tymi moimi sentymentalnymi zapachami. Czas powiedzieć stop. Kolejnym takim zapachem, któremu też już będzie trzeba powiedzieć stop i zacząć zużywać, to jest na pewno Armani She. Też już jest tego zapachu tam chyba w tym flakonie niewiele, chociaż ciężko powiedzieć, no bo tam nic nie widać. W każdym razie tak, czas po prostu powiedzieć już tej mojej przyszłości
papa, żegnamy się i zacząć to zużywać i zacząć eksplorować ten świat innymi zapachami i to nie ze względu na YouTube'a, a ze względu na mnie, moje potrzeby i tego, jak bardzo się zmieniłam, jak bardzo chcę czegoś innego. I wiecie, to jest normalne, bo tak naprawdę w każdej dziedzinie się zmieniamy, zaczynamy używać innych podkładów, lubimy inne wykończenie, inne korektory potrzebujemy, bo oczywiście skóra robi się wymagająca, więc wszystko się zmienia i tu też to się zmienia. Ostatnim zapachem, który nie zużyłam w sposób standardowy, czyli nie na mnie, a jako odświeżacz powietrza, to jest zapach Karl Lagerfeld Foché. To jest zapach, o którym ja Wam praktycznie nigdy nie mówię. Kiedyś na początku, jak o perfumach opowiadałam, to mówiłam, że mam taki zapach. No i jedna z Was wtedy, pamiętam, mi napisała, że jak nie lubię jakiegoś zapachu, to go po prostu daję do łazienki jako odświeżacz powietrza. No, świetnie się w tej roli spełnił, bo to jest zwyczajny, cytrusowy, świeży zapach i taki naprawdę jak wiele. To nie jest kompozycja odkrywcza, nic fajnego, nic długotrwałego, nic intensywnego, ale jako odświeżacz powietrza petarda. Także skończyłam, została jakaś tam odrobinka, która się nie chce za mocno wypsikać, może na upartego bym wypsikała, ale stwierdziłam, że już jest out, już jest koniec i po prostu dękujemy to. Czy zostawiam ten flakon? Myślę, że akurat flakon Karla chyba nie, natomiast miniaturki zamierzam spróbować sprzedać, bo myślę, że się znajdą chętni na to, a odleweczki oczywiście idą out. Zużyłam 10 zapachów, zostało zużytych w formie właśnie odlewek i tak dalej. Planuję dalej takie zużywanie sobie robić i jest jeszcze kilka zapachów, nad którymi chciałabym się skupić i które po prostu chciałabym zużyć, ale w międzyczasie używając cały czas tego stacy, co oczywiście wyciągam na dany miesiąc. Jest to dla mnie priorytetem, ale drugofalowo idzie coś, co też jest dla mnie niejako priorytetem, bo nie chodzi mi o to, żeby mówić Wam, że mam 300 już zapachów, gdzie mam właśnie jakieś odleweczki, coś, czego nie do końca używam, a no bo kupione ze względu właśnie też na nowości perfumowe, to i tak w sumie to stoi i się tego nie zużywa. Nie, chciałabym, żeby iść do przodu, robić miejsce na nowe rzeczy. W ogóle muszę Wam powiedzieć też, że zużycie 5 ml zapachu to jest po prostu szok. Naprawdę jest to ciężko zrobić. I na przykład też mam Baby Cata. No nie użyję teraz, chociaż testowałam najnowszego Baby Cata akurat na nowości. I też uważam, że w ogóle w chorym momencie taka nowość jest wydawana, bo po prostu jego odbiór mógłby być bardzo dziwnie, też dziwnie się testuje takie po prostu rzeczy, natomiast ten Baby Cat, którego ja mam, no tam naprawdę jest już niewiele i też nie będę, mimo że ten zapach uwielbiam, uważam za wyjątkowy, jest bardzo drogi, ale nie będę go trzymać, bo jest tyle zapachów, że warto to zużywać, iść do przodu i po prostu szukać kolejnych może jakichś perełek, kupować kolejne rzeczy, ale to, co się ma, zużywać. I mam nadzieję, że ten projekt Wam się podoba i że będziecie miło oglądali takie zużycia. Może też Was to zdopinguje, że nie trzymajcie tych zapachów, tylko zużywajcie. Jeżeli coś bardzo Wam wchodzi w głowę, to po prostu z czasem kupicie sobie flakon i będziecie go mieć, ale poużywajcie i wyróbcie sobie własną opinię na dany zapach, który prawdopodobnie w kolekcji macie i nie używaliście go już bardzo dawno. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję. Do następnego, kochani buziaczki. Pa!